Co by się stało, gdyby zdetonować atomówkę na orbicie okołoziemskiej? Pewnie wielu z Was zastanawiało się nad tym przynajmniej raz w życiu. W końcu lubimy mentalnie detonować taktyczne ładunki nuklearne w różnych miejscach. Okazuje się, że doskonale wiemy, co by się stało, bo takie testy były już przeprowadzane. Końcówka lat 50. i całe lata 60. ubiegłego wieku były wyjątkowym i dość burzliwym, nieprzewidywalnym okresem w dziejach naszej cywilizacji. Trwająca wciąż zimna wojna, rozpędzający się coraz bardziej wyścig kosmiczny, ogólnie rzecz biorąc działo się dużo. Były wydarzenia przełomowe, jak na przykład pierwszy lot w kosmos, czy lądowanie na Księżycu, ale przy okazji realizowano też mnóstwo pomysłów po prostu dziwnych, czasami dość szalonych i, jak pokazała historia, nie do końca przemyślanych. Zgodnie z zasadą najpierw strzelaj, potem zadawaj pytania. Jednym z takich wydarzeń, eksperymentów, o których nikt nie prosił, a i tak go dostaliśmy, był atmosferyczny test broni jądrowej. Starfish Prime, którego skutki okazały się znacznie poważniejsze niż przypuszczano. W roku 1958 ówczesny Związek Radziecki zaproponował porozumienie, zgodnie z którym zabraniałoby się atmosferycznych testów właśnie broni jądrowej. Pod presją polityczną Stany Zjednoczone przystały na to porozumienie. Jednak nie miało to większego sensu, ponieważ obydwa kraje kilka lat później pomimo zakazu i tak prowadziły właśnie takie testy. Zaczęli Rosjanie już pod koniec roku 61, a USA, żeby nie zostawać w tyle, odpowiedziało własnymi testami. Halo, USA? Powinniśmy wprowadzić bana na atmosferyczne testy jądrowe. Zgoda! I tak będziemy je robić. My też! I tak to mniej więcej wyglądało. Zakaz niby obowiązuje, ale każdy robi swoje. Takie to były czasy. Władze Stanów obawiały się, że radziecka bomba atomowa zdetonowana w kosmosie mogłaby zagrozić ich bezpieczeństwu. Aby być gotowym na taką ewentualność i na własne oczy zobaczyć, co dzieje się, gdy bomba atomowa zostaje zdetonowana w kosmosie, przygotowali całą serię testów detonacji na dużych wysokościach. Projekt otrzymał nazwę Fishbowl. Wprawdzie testy na wysokościach były już wcześniej prowadzone, jednak bez należytych przygotowań. Nie prowadzono więc odpowiednich badań i ich wyniki nie były zadowalające. Projekt Fishbowl stworzono, aby podejść do problemu z naukowej perspektywy i przeprowadzić rygorystycznie określone badania. Pierwsze dwie próby nosiły nazwy Bluegill oraz Starfish. Obie odbyły się w czerwcu 1962 roku i obie były nieudane. Głowica Bluegill wystartowała na pokładzie rakiety Thor 2 czerwca, szybko jednak utraciła łączność z radarem śledzącym jej lot, co uniemożliwiło określenie dokładnej trajektorii lotu. Rakieta została więc zniszczona i nie doszło do detonacji. Starfish wystartowała 2 tygodnie później. Zaledwie po 59 sekundach silnik rakiety przestał pracować i zaczęła się po prostu rozpadać na kawałki. Podjęto więc decyzję o zniszczeniu rakiety na wysokości około 9 km. Mnóstwo radioaktywnych odpadów spadło do oceanu oraz na wyspę Johnston, z której odbywały się starty. Przez 2 kolejne tygodnie nurkowie wyłowili podobno około 250 odłamków, a część z nich skażona była plutonem. Dopiero za 3. razem test udało się przeprowadzić od początku do końca, co jednak nie znaczy, że zakończył się powodzeniem. To określenie niezbyt pasuje do tego, co działo się później. Jak to mówią, mądry Amerykanin po szkodzie. Rakieta Thor z głowicą Starfish Prime wystartowała 9 lipca i wzbiła się po łuku na wysokość 1100 km. W celu zdetonowania ładunek został następnie opuszczony na wysokość 400 km, czyli zaledwie 8 km niżej niż orbitująca wokół Ziemi Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, i tam właśnie doszło do tego eksperymentalnego wybuchu. Jego siła była nieporównywalnie większa np. od bomb zrzuconych w roku 1945 na Hiroshimę czy Nagasaki. Miała moc 1,4 megatony, co jest odpowiednikiem 1 400 000 ton trotylu. Oczywiście zasada działania atomówek jest inna niż materiałów wybuchowych takich jak wspomniany TNT. Bomby atomowe oprócz ciepła i światła generują również ogromne ilości promieniowania elektronów i ciężkich jonów.
Wybuch w niczym nie przypominał tych z testów naziemnych. Nie było fali uderzeniowej, kuli ognia czy atomowego grzyba. W próżni na wysokości 400 km nie ma niezbędnego do tego warunków. Bomba wybuchła natomiast z oślepiającym blaskiem, który niemal natychmiast zgasł. Jednym ze skutków wybuchu było ogromnych rozmiarów zjawisko przypominające sztuczną zorzę polarną, widoczną w promieniu tysięcy kilometrów. To, co stało się później, przerosło oczekiwania wszystkich osób zaangażowanych w ten test. Powstał potężny impuls elektromagnetyczny, tzw. EMP. I to nie byle jaki, bo urządzeniem pomiarowym zabrakło skali. Na Hawajach oddalonych o prawie 1500 kilometrów zgasły lampy uliczne, włączyły się alarmy, zniszczone zostały linie telefoniczne i wiele urządzeń zawierających różnego rodzaju elektronikę. Co prawda przewidywano, że EMP nastąpi, ale nikt nie pomyślał, że będzie aż tak silny. Na szczęście w tamtych czasach nie wszystko było jeszcze naszpikowane elektroniką, tak jak obecnie. No ale to jeszcze nie wszystko. Do magnetosfery Ziemi wprowadzonych zostało mnóstwo naładowanych cząstek. Nie wypadły one do atmosfery, zamiast tego zostały uwięzione w kosmosie na kilka miesięcy. Poprzez oddziaływanie ziemskiego pola magnetycznego zostały rozciągnięte wokół planety i utworzyły taki sztuczny pas promieniowania. Efektem było uszkodzenie 7 satelitów. Niedużo powiecie, co tam 7 satelitów. Tyle tylko, że wówczas funkcjonowało ich wszystkich około 20. Tak więc zniszczony został co trzeci. Utrzymujące się kilka miesięcy promieniowanie mogło również zaszkodzić znajdującym się na orbicie astronautom. Ogólny efekt był dla naukowców całkowitym zaskoczeniem. Tak jak już wspomniałem, owszem, spodziewali się, że EMP może wystąpić, ale nie przewidzieli jego skali. Kolejne testy prowadzone w ramach operacji Fishbowl, których było jeszcze 7, z czego tylko 4 zakończone powodzeniem, projektowano już tak, aby uzyskać znacznie mniejszą wydajność, czyli ten mniejszy wybuch, mniejsze skutki uboczne. Mowa tu o ładunkach o mocy od kilkudziesięciu do kilkuset kiloton, co w porównaniu do siły Starfish Prime stanowi tylko niewielki ułamek. Wiadomo, że wiedza jest lepsza niż niewiedza, jednak w tym konkretnym przypadku ten jednorazowy, nieprzemyślany eksperyment mógł skończyć się naprawdę tragicznie. A co gdyby ktoś akurat wpadł wtedy na pomysł, żeby zdetonować głowicę o jeszcze większej mocy? Zniszczenia mogłyby sięgnąć daleko poza Hawaje. W obecnych czasach skutki wybuchu odpowiednio dużego ładunku na wysokości takiej odpowiedniej mogłoby doprowadzić do zniszczenia milionów, o ile nie miliardów urządzeń elektronicznych i praktycznie w jednej chwili sparaliżowałyby cały kraj, niszcząc nieuchronnie telefony, komputery, telewizory, samochody, serwery, radia i różnego rodzaju sprzęt RTV czy AGD, bo obecnie praktycznie wszystko, co nas otacza, naszpikowane jest elektroniką. A nawet jeśli jakiś, dajmy na to, telefon nie uległby zniszczeniu, byłby i tak bezużyteczny, bo padłaby cała infrastruktura sieci telefonicznej. No, w każdym razie nie byłoby miło. Test głowicy Starfish Prime był chyba jednym z najbardziej szalonych pomysłów, które zrodziły się w głowach amerykańskich naukowców podczas szalonego wyścigu zbrojeniowego. Chociaż z drugiej strony może dobrze, że do tego doszło. Może dzięki temu Rosjanie nie wpadli na pomysł, żeby zdetonować w kosmosie coś jeszcze większego, a oni lubią duże rzeczy. A my teraz bezpiecznie możemy przyglądać się takim eksperymentom i nie musimy już sami detonować takich ładunków. Ja serdecznie zapraszam Was na Instagram Astrofazy, na drugi nasz kanał Astro Chillout i serdecznie dziękuję wszystkim patronom, bez których to nie moglibyśmy robić tego, co robimy w takim formie, w jakiej robimy. A więc jeśli też chciałbyś zostać patronem lub patronką, to link do naszego profilu znajdziesz w opisie tego filmu i w zakładce z kartami. I cóż, żegnam się z Wami i do następnego odcinka. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.